Lubicie rozgrzewające smaki? Lubicie rozgrzewające zupy? Ale pewnie również lubicie rzeczy, które są mało kaloryczne, a za to Odpowiednie na sycące. kolację, takie, które nie powodują, że po makaronie rośnie nam brzucho. Dlatego mieliśmy duży problem, jak nazwać naszą dzisiejszą potrawę i w końcu zdecydowaliśmy, że nazwiemy ją zupą tajską z makaronem z cukinii. Nie jest ona tak do końca tajska, bo Czyli nie jednak W kupujemy. sumie powinna być ala tajska, zupa nie tajska, żeby się Nie, nie ale- czepiali ci, którzy lubią się czepiać. Ja powiem Wam tak. Przypuszczam, że w Tajlandii w każdym domu robi się ją inaczej. I nie sądzę, żeby każda kobieta miała zawsze na stanie pastę curry. Prawdopodobnie robi ją po prostu w trakcie Tak robienia naprawdę zupy. podejrzewamy, że większość z Was nie ma pasty curry, ale ma przyprawy, z których taką pastę, z których curry może sobie pozyskać, więc dlatego mamy dla Was dzisiaj uproszczoną wersję, taką, którą stosujemy w naszym domu i myślimy, jesteśmy pewni, że Wam się spodoba. Zatem przygotujemy sobie taką pastę curry jako wstęp do gotowania zupy. Bezpośrednio w garnku. Imbir, jak widać za pomocą łyżeczki, tak idzie najłatwiej. Tak idzie najłatwiej. Następnie siekamy papryczkę chili. Bierz ją, siekaj. A, ja. Bierz. Powiem tak, łudziłem się, że Ty to zrobisz. A dobrze, to nie. To w takim razie proszę bardzo, masz tarkę, otrzyj skórkę z limonki. O, to lubię. Proszę bardzo, nóż dla Ciebie. Dziękuję bardzo. A ja porywam limonkę. Limonka oczywiście wcześniej była dobrze umyta, możecie ją nawet sparzyć. Siekamy również imbir na drobniejsze kawałki. Ten imbir nie musi być posiekany idealnie, gdyż za chwileczkę zmielę go w młynku. Zatem przechodzę do tej papryczki, której Mirek nie chciał kroić. Pozbawiam ją nasion, gdyż one są bardzo, bardzo wyjątkowo ostre. Ostatnio zauważyłam, że ogólnie ostra papryczka chili kupowana w sklepach, ona nie jest tak ostra, jak była kiedyś. Nie wiem, co się zmieniło i powiem szczerze, że ja tak Nie wolę. drążysz tematu. Nie drążę tematu, ja tak wolę. Niemniej jednak, wiecie dlaczego Mirek Jeszcze tu nie masz chciał... pestkę. Tak. Wiecie, dlaczego Mirek nie chciał tej papryczki obierać? Żeby później nie dotknąć przez przypadek oczu. Ja Cię znam, wiem o co Może chodzi. coś wpadło Ci do oka. Teraz Jeszcze jedno kroimy. nasionko tu jest. Jeszcze jedno nasionko, nie przejmuj się, i tak nie będziesz lubił do końca tej zupy, bo Ty ostrego nie lubisz. Kroimy. Nie wiem jak Wy, ale moje podniebienie się gubi. Jak dostaję coś ostrego, to nigdy nie wiem, czy to jest gorące, czy to jest po prostu ostre. Właściwie język angielski ułatwia tę sprawę. Zawsze jest hot. O, prawda? Kawałek trawy cytrynowej. Też ją po prostu posiekamy w drobniejsze kawałki. I skorzystamy z młynka zamiast moździerza. Będzie prościej. W młynku mam tutaj trochę wcześniej zmielonego czarnego pieprzu. Nic nie szkodzi. Ma być ostro. Nie będę myła młynka przed miksowaniem ostrych kolejnych przypraw. I taka pasta gotowa. Boję się Oczywiście to pomyśleć, nie jest... jaka później ostra będzie kawa, ale tego młynka do kawy, Do kawy tak nie naprawdę używamy, nie tylko do kawy. przypraw. I to nie jest jeszcze pasta curry, bo żeby była to pasta curry, potrzebujemy jeszcze suszonych przypraw, potrzebujemy oleju i chwili prażenia Nie robimy tego tutaj, robimy to tutaj. w garnku. Bezpośrednio w garnku, do którego później będziemy wrzucać kolejne Jeśli się nie mylę, wlewamy składniki. olej do garnka. Wlewamy. Włączamy palnik. Zanim olej się rozgrzeje, zapytam Was, czy lubicie rozgrzewające zupy? Jeśli tak i jeśli podoba Wam się nasz odcinek, kciuk w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli nie zrobiliście tego jeszcze. Gdy naciśniecie dzwoneczek, który jest na dole, zawsze dostaniecie powiadomienie, gdy opublikujemy coś, a robimy to co tydzień na naszym kanale wegańskim i bezglutenowym o godzinie 18:30 w niedzielę. Także bądźcie z nami, kliknijcie dzwoneczek.
Jak lubicie przepisy, tak jest pisane w książkach, no to polecamy Wam najnowszą książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską, a w niej zakładka przypomina nam o jesiennej zapiekance z dynią. Bardzo fajny, prosty przepis. Pamiętajcie, można komentować, można zadawać pytania, można zlecać nam nowe odcinki na Facebooku, na Instagramie i tutaj pod opisem odcinka, pod przepisem. No i nasza kuchnia jest tłumaczona na język angielski. Książeczka na bok, wsypujemy przyprawę. Nie wsypujemy jeszcze Nie wsypujemy przypraw. Tak, łączymy teraz skórkę z limonki ze wcześniej zmielonym imbirem, chili i trawą cytrynową. Troszkę mieszamy. Najpierw podprażymy przyprawy albo wszystko wspólnie razem. Najpierw podprażamy, Najpierw ja lubię podprażamy, aromat tak. prażonych przypraw. I co tutaj mamy? Mamy curry, mamy słodką czerwoną paprykę, już nie chcę tej ostrości dodawać, i kurkumę, a na drugim talerzyku mamy kumin, kolendrę i gorczycę zmieloną. Wszystko wrzucamy razem na rozgrzany olej i zaraz szybko dorzucamy zawartość młynka i prażymy. Przez chwilunkę tylko. O, i już wystarczy. Teraz odstawiamy na chwilę na bok. Nie chodzi o to, żeby przypalić przyprawy, tylko je podprażyć, O. aby uwolniły swój aromat. Palnik wyłączamy, zabieramy się za krojenie pieczarek. I zobaczcie, to jest nasza czerwona pasta. Kary. Kroimy po kolei różne warzywa, żeby móc je dorzucić i podprażyć razem z pastą. Papryka w kostkę, pieczarka w plastry. No wiesz co, ty miałeś pieczarki, ja musiałam A oczyścić ty miałaś papryki. paprykę. Tak, generalnie to ja powinnam mieć jedną paprykę, ale te Te były papryczki malutkie. ekologiczne, takie już ostatnie, normalne. Nie gadamy, wstawiamy garnek. Stawiamy na... jeszcze raz i tak naprawdę powiem Wam Palnik, szczerze, podgrzewamy. powinniśmy zrobić to trochę inaczej. Powinniśmy najpierw pokroić różne warzywa, żeby wszystko mieć pod ręką, wtedy sprawa Powinniśmy, odbyłaby bla, się bla, bla, bardzo płynnie. Gotujemy, idziemy zgodnie z tym, co się dzieje. Jeszcze tutaj raz na bieżąco. włączamy, podgrzewamy i najpierw wrzucamy pieczarkę. Już w tej chwili zaczyna nam się Podgrzewać ponownie, pieczarka. smażyć, prażyć, jakkolwiek. I na tym etapie dodamy liść laurowy i ziele angielskie. Dlaczego to robimy? Generalnie w sumie tajskiej. W sumie można było to już zrobić wcześniej, razem z przyprawami. Można też się było, ale powiem I Wam też tak. się podpraża ziele angielskie. Generalnie nie dodaje się do zupy tajskiej ziela angielskiego i liścia laurowego, ale ciocia Jola dodaje. dodaję dlatego, że my nie dodajemy do tej zupy bulionu. Ja nie lubię robić osobno bulionu. Ludzie, kto ma na to czas? Kto ma na to czas? Dokładnie. Jeżeli teraz podprażę przez chwileczkę pieczarkę i wleję wodę, to przez kilka minut wygotuje się z pieczarki bardzo taki fajny, rosołkowy aromat. Za Możemy na chwileczkę. chwilę palnik włączyć na power. No i żeby mieć bulionowy smak, dodajemy sosu sojowego. W wersji bezglutenowej dajemy tylko i wyłącznie sos sojowy Tamari, ponieważ to jest jedyny sos sojowy, który składa się z fermentowanej soi bez udziału pszenicy. O, proszę bardzo. Jaki zapach? Zupa kary. Zupa Dziękujemy, kary. smacznego. Na zdrowie, Nie, żegnamy nie. Państwa, nie? No proszę, i teraz powera zmniejszamy. Chociaż nie, jak dorzucisz paprykę, to nie musisz, Dobrze. bo zupa przestygnie z automatu. I z papryczki pójdzie lekka słodycz do zupy. Także wiecie, papryka plus pieczarka, liść laurowy, ziele angielskie i już będzie bulionowy smaczek. Sprawdzam ostrość, żeby zdecydować, czy dodać jeszcze tą jedną chili, czy nie. Zrobisz jak zechcesz. Najwyżej niektórzy tego nie zjedzą. Zjedzą. Zjedzą? Tak, zjedzą. Jeszcze mleczko kokosowe. No dobra. Kroimy groszek cukrowy. Kroimy groszek cukrowy na takie, wiecie, wcale nie Ćwiartko, malutkie. połówko, coś Ćwiartko, tam. połówko, coś tam. I dorzucimy go na koniec razem z makaronem z cukinii, aby oba te składniki były al dente. Właśnie tutaj się kłócimy, że ja bym wrzuciła go trochę szybciej, Mirek nie. Ale najpierw jeszcze tą Bo drugą groszek na chili. surowo, wiadomo, wchodzi. Nie Najpierw jeszcze pokroimy w plastereczki tą chili, drugą. Mirek będzie oczywiście omijał. Wybierał. Troszeczkę wybierzemy pesteczki. Tak naprawdę można było wrzucić 2 papryczki, czyli od razu do mielenia. Nie, Ale słuchajcie, nie, jadamy, ja wolę- jadamy również oczyma, więc efekt wizualny jest istotny. Ja bardzo lubię te takie plasterki albo w ogóle kawałki chili, one bardzo pięknie w zupie Ja też wyglądają. lubię wybierać.
i dawać mi na talerz. Tak to u nas się odbywa. A jak u Was? Jadacie chili, czy boicie się chili? Dajcie znać w komentarzu. Zupa się gotuje, a ja mam tutaj mnóstwo pracy z wybieraniem, z wybieraniem pesteczek. No proszę. Ja nie pokażę na wizji, jak chrupię papryczkę chili surową, bo byłoby to nieprawdą. Nie, na surowo nie jadam. I już możemy chili dorzucić. I wracam do krojenia groszku do końca. No ja tak dzisiaj na raty, jakaś jestem, że tak powiem, niezorganizowana, ale zobaczcie, można być nie do końca zorganizowanym, a i tak w kuchni wszystko wychodzi. A dlaczego? Bo tak. Groszek przerzucamy na chwilę jeszcze do miseczki i zaczniemy robić makaron z cukinii. Robimy to za pomocą mandoliny. Dzisiaj Jola wybrała mandolinę pod kolor buzeczki. Dorzucę do groszku, bo i tak wszystko razem wyląduje w zupie. A ja mam pytanie, czy jedliście już makaron z cukinii? Jeśli nie, to naprawdę warto. Ja tutaj odszczekam to, co mówiłem wcześniej, że to nie będzie makaron, że cukinia na surowo będzie smakowała jak ogórek. No i to zdanie zmieniłem, gdy robiliśmy przepis na spaghetti z cukinii alla bolognese. Przepis nad joligłową oczywiście. Naprawdę, jak się wrzuci sos do cukinii pokrojonej w te drobne paseczki, ugotowanej al dente, ma się wrażenie, że je się makaron. W tej zupie będzie dokładnie tak samo. A robiliśmy ten przepis, gdyż robiliśmy przepisy ketogeniczne w diecie wegańskiej. Ta zupa, nie wiem jak to jest akurat z papryką, która została ugotowana, ale jest jej niedużo, ale wydaje mi się, że ona też dzięki temu makaronowi i pieczarce będzie ketogeniczna. Jak chcecie zobaczyć zakładkę z przepisami ketogenicznymi, którą wzbogacimy za jakiś czas, sprawdźcie tu nad joligłową, tam już są bardzo ciekawe przepisy. Dorzucamy pokrojony cukrowy groszek i makaron z cukinii zamiast makaronu ryżowego. Zagotowujemy. Słuchajcie, przed chwileczką spróbowałam wywaru. Mirek, nie zjesz tej zupy, albo będziesz płakał. Ale Wiedziałem, że tak będzie. już zagotowaliśmy. Dodajemy mleczko kokosowe, ono trochę tą ostrość zgasi. Syrop z agawy. Możecie dodać cukier, możecie jakkolwiek inaczej dosłodzić, no nie wiem, syropem ryżowym chociażby, który jest bliższy akurat potrawom azjatyckim. I sercu. Nie, dla nas syrop z agawy. I sól. Zatem niech to ostre cudo się zagotuje. My zabieramy się za sprzątanie. Trzeba tutaj posprzątać kuchnię, przerobić ją na jadalnię i wędrujemy do lodówki, Po czarodziejski składnik kuchni azjatyckiej. Którego nie zieloną kolendrę. którego nie może zabraknąć. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Odrywamy listki, one będą służyły dekoracji, takiej bardzo smakowej dekoracji, a gałązki pokroimy. Sprawamy. Dokładnie, bo gałązki są mięciutkie i dają cudowny smak w zupie. I wrzucamy je na koniec razem z liśćmi, aby udekorować zupę i dosmaczyć ją. Kroimy też limonkę. Może ona już nie jest taka piękna, ale w środku jest soczysta. A my gotujemy zgodnie z duchem Zero Waste. Kroimy na 4 części, ponieważ mamy 4 porcje zupy. Zupę do garnku. najedzenia. I gotowe. Oczywiście ziela angielskie i listki możemy wyjąć przed włożeniem zupy na talerze. Dekoracja, czyli gałązki kolendry, listki kolendry i limonka. Smacznego, na zdrowie i nie patrzcie na mnie, jak będę płakał. Aha, limonka. Najpierw Oczywiście. limonka, tak, jeszcze. Ładnie wygląda w zupie, ale trzeba ją wycisnąć. Nikt tutaj nie patrzy na to, że paluchy mamy umorusane. To są nasze paluchy, w Azji często jada się paluchami. Powinniśmy jeść tą zupę pałeczkami. Nie, nie zrobimy tego. Tacy nie będziemy.
Smacznego I na i na zdrowie. zdrowie.